Dzień dobry, witam Was serdecznie rano, ponieważ postanowiłem zrobić filmik o tym, jak rozbudzać głos rano, jak podchodzić do pracy z głosem w tych godzinach niekoniecznie najbardziej komfortowych dla nas. Postaram się w tym odcinku powiedzieć również, dlaczego czasami lepiej ćwiczyć jest rano niż wieczorem oraz jak pracować z ciałem, jak pracować ze sobą w tą ciężką godzinę. Okej. Ja nazywam się Janusz Bazylewicz. Jestem wokalistą, śpiewakiem operowym, trenerem wokalnym i nauczycielem śpiewu z wieloletnim doświadczeniem w kraju i za granicą. I zacząłem prowadzić ten kanał Voice Art z myślą o tym, by przekazywać Wam wiedzę o rzeczach wartych wokalnie. Zapraszam do dalszego oglądania. Śpiewanie rano. Jak już wiecie, rano wstajemy. Ciało jest jakie jest. Z reguły większość z nas, kofeinistów, idzie z mordem w oczach, bądź bez tego mordu, w poszukiwaniu tego cudownego napoju, który nas obudzi. Chociaż lepiej jest zaczynać wodą zawsze. Lepiej jest nawodnić organizm, żeby te wszystkie gęste wydzieliny, które nam zalegają wewnątrz, szybciej odeszły od miejsc, w których wolelibyśmy ich nie mieć. Na przykład ze strun głosowych. A już po tej wodzie można rzeczywiście taką kawkę sobie strzelić i na pewno dobrze nam to zrobi, jeśli lubimy oczywiście. Po wypiciu kawki lub nie, w zależności właśnie jak kto reaguje, bo na przykład ja mam taką sytuację, że kiedy piję kawę, to wzmaga się ten proces odkrztuszania flegmy i tak dalej i nie jest mi zbyt łatwo śpiewać od razu, ale z drugiej strony powoduje to też, że szybciej tej flegmy się pozbywam. Warto, żebyście to obserwowali na sobie. Jeżeli ktoś nie pije, nie polecam. Jeżeli ktoś pije, proszę bardzo, kawa jest spoko. No i jak już sobie wstałem, rąbnąłem tą kawkę, jem jakieś lekkie śniadanie. Lekkie śniadanie dlaczego? Tak, żeby dać sobie troszeczkę energii, żeby ten organizm mógł funkcjonować, ale nie takie, które obciążyłoby nam go, nie obfite, ponieważ to spowoduje, że żołądek, który jest prosto pod przeponą, wypełniając się, zabierze jej miejsce, nie pozwoli jej w sposób komfortowy i pełen do końca pracować. Stąd lekkie śniadanie. Jak dowiecie się z odcinka o oddechu, przepona, którą mamy na górze, ta wdechowa, ma zdolności kurczenia się. Jak każdy skurcz mięśnia w naszym organizmie, kurczy się do środka, nie do wewnątrz się rozciąga. Czyli jeżeli jest to kopuła, która wyściera naszą jamę brzuszną, to jej skurcz następuje ku środkowi, ku centrum i wygląda w taki, a nie inny sposób. Kiedy on następuje, spycha nam te wnętrzności w dół i zabiera miejsce, dzięki czemu jesteśmy w stanie rzeczywiście kontrolować bardziej oddech. Pełne przebudzenie ciała następuje po około 5 godzinach. Oczywiście możemy to przyspieszyć odpowiednimi zabiegami fizycznymi, jak rozciąganie czy jakiś delikatny ruch, aeroby, skakanie, tańczenie itd. Dlaczego? No, ruch to jest coś, co pobudza nasz metabolizm, to jest coś, co powoduje, że układ krwionośny szybciej działa, co powoduje, że ta krew, która płynie szybciej, która dociera z większym może ciśnieniem do organizmu, o wiele szybciej go odżywia i o wiele szybciej budzi. Formy ruchu w tym wypadku niezwykle przydatne to rozciąganie. Rozciąganie jest bardzo super praktyką, ponieważ my podczas snu przerabiamy podświadomie bardzo wiele informacji z naszego życia. Nasz mózg procesuje, przetwarza to wszystko, przez co też potrafi nabywać jakiś rodzaj napięć, które są kumulowane w mięśniach. Dlatego warto jest tą praktykę wprowadzić, bo pozbywamy się tego napięcia. Poza tym pamiętajcie, posiadając mięsień rozciągnięty, nawet jeżeli on będzie dążył docelowo do skurczu, to ma on większy zapas, więc ten skurcz nie będzie aż tak bardzo widoczny i aż tak bardzo odczuwalny. W kwestii rozciągania polecam albo jogę, albo jakieś praktyki związane z techniką pilatesu, albo intuicyjne rozciąganie. Wszystko to, co pozwoli Ci rzeczywiście poczuć, że to ciało jest luźne, poczuć, że to ciało jest wolne. Oprócz rozciągania fizycznego, bardzo ok jest również rozciąganie oddechu. Co to znaczy? Oczywiście oprócz mięśni znajdujących się na zewnątrz, mamy mięśnie wewnętrzne, położone w środku organizmu, głębiej. Te mięśnie po śnie oczywiście też są bardziej zastałe, więc możemy je rozciągnąć przy pomocy różnych technik oddechowych, takich jak nabieranie ogromnych oddechów z podnoszeniem żeber, opuszczaniem. Oczywiście tu zastrzegam,
Podnoszenie żeber tylko w celu rozciągnięcia jest bardzo w porządku, natomiast w samym śpiewie powinniśmy unikać sytuacji, gdzie te żebra nadmiernie pracują. Ok? Praca żeber z tym związana będzie pisana szerzej na pewno w odcinku o oddechu, ale związana jest przede wszystkim z sytuacją zagrożenia. Ok, więc rozciągamy oddech, czy to nabierając duży oddech, zatrzymując go na chwilę, próbując się poruszać delikatnie w tej pozycji, wypuszczając i znowu próbując się poruszać delikatnie. To nie musi być nic nadmiernego. Próbujemy na przykład oddech brać w różne części ciała, do różnych jego wysokości, na przykład oddech tylko do klatki. Puszczamy oddech tylko do brzucha bez angażowania klatki i tak dalej. Bardzo dobrą formą rozgrzewki oddechu są również ćwiczenia oparte o rytmizowane oddechy. Na przykład mogę to robić na zasadzie po prostu lub to nie jest istotne, jak ten mechanizm tu pracuje do końca. Staramy się to robić na początku intuicyjnie, tak żeby oddech sam mógł się pobudzić. Mogą to być równie dobrze długie wartości tych dźwięków, jak ok? Możliwości jest wiele, improwizuj, rób to dość intuicyjnie. Po przeprowadzeniu całych tych czynności związanych z rozciągnięciem systemu oddechowego, od oddechu chwilkę robimy przerwy na przykład i co? I przechodzimy do aktywności aerobowej. Możemy pobiegać, możemy odpalić jakiś fajny numer muzyczny, który napędza nas do życia i potańczyć sobie lub po prostu pobansować jakoś delikatnie, znowu rozciągając się, pobudzając to ciało, czy to robiąc jogę. Wszystkie chwyty są właściwie dozwolone, byleby nie wprowadzać niczego, co jest związane od razu ze spięciem. Pamiętajcie to, co zresztą prawdopodobnie wyciągniecie z odcinku o aktywności fizycznej i jej związku ze śpiewem. Praca mięśniowa będzie troszeczkę prowadziła do skurczu, więc jeżeli przygotowujemy się do śpiewu, staramy się jednak pozbyć tego napięcia, a nie zyskiwać go dodatkowo w ciele. Okay? Kolejną rzeczą po tym rozbudzeniu aerobowym, jeżeli jeszcze jest potrzeba, możemy pobudzić znowu oddech. W jaki sposób? Mianowicie próbujemy uaktywnić dolne części przepony, to jest źle powiedziane, dolne części tłoczni brzusznej, czyli przepony urogenitalnej, tak? Jak to zrobić? Ona pracuje nam w różnych ekstremalnych sytuacjach, o czym więcej usłyszycie w odcinku dotyczącym oddechu, ale na przykład wypuszczamy powietrze do zera, tak żeby te mięśnie samoczynnie się aktywowały. Odczekujemy do momentu, kiedy one się zaczynają delikatnie kurczyć, pulsować. Kiedy zaczynają się kurczyć i pulsować, nabieramy powietrza nosem. Zatrzymujemy i wypuszczamy buzią. Podobne ćwiczenie możemy wykonać właściwie wypuszczając to powietrze i nabierając go znowu, ale już nie nosem, a ustami. Dlaczego ustami? Bo usta to jest ta droga bardziej ergonomiczna, jeżeli chodzi o śpiew i lepiej ten nawyk nabierania oddechu w usta powoli i jak najczęściej implementować. Ok? Po wstępnym rozgrzaniu aparatu i rozciągnięciu go możemy przystąpić do jakichś ćwiczeń związanych już ze śpiewem. Pragnę zaznaczyć, że ja nie wszystkie te czynności robię dzikim ciągiem i maratonem. Nie, nigdy tak nie pracuj z głosem. Ważniejsze jest, żeby odnieść się do niego z szacunkiem i robić pewne rzeczy powoli. To znaczy, najpierw jem to śniadanko, chwila przerwy, robię jakieś tam ćwiczenia związane z rozciąganiem, chwila przerwy, pobiegam sobie, chwila przerwy lub nie pobiegam, potańczę. Wypijam herbatkę, żeby rozgrzać sobie to gardło, żeby też to przekrwienie nastąpiło, odżywienie, obudzenie szybciej. Po czym, no na przykład, co mogę zrobić? Robię te ćwiczenia oddechowe, o których wspominałem i tak dalej, i tak dalej. Kolejno przystępujemy do wokalizowania, do różnych ćwiczeń. To jest tak naprawdę nieistotne, od czego zaczniesz. Zacznij od tego, co z reguły służy Ci szybszemu obudzeniu aparatu z zachowaniem komfortu. Ja po prostu używam jakichś rodzajów parsknięć, rolling lips typu nie jest to istotne w jakiej wysokości i w jakim kierunku idzie ta melodia. Rób to intuicyjnie, wygodnie. Po co to robisz? To powoduje, że oddech zaczyna płynąć swobodnie, struny głosowe pracują przez kompresję w ustach z kompresją właściwie neutralną i jakoś ta flegma też, która tam zalega, szybciej nam się
odchrząkuje, odrywa. Odrywa. Równie dobrą formą ćwiczenia jest ćwiczenie na mormorando, nonorando, bzyczenie. Wszystko właściwie, co wzbudzi dźwięk w Twojej paszczy gębowej, będzie ok. Byle robić to wygodnie i w zakresie, który nie sprawia Ci trudności, problemu. Jak już się tak rozgrzeję, mogę przejść do ćwiczeń związanych z wokalizowaniem. Ja preferuję jakieś wibracje typu trr, typu brr, typu frr, albo wspomniane już rolling lips, czyli to parskanie, prrr, bo tu kompresja języka albo ust pozwala nam na zdjęcie troszkę niepotrzebnej kompresji z gardła, a równocześnie stymuluje to do pracy przeponę urogenitalną, tą niską. Kolejno przechodzę do ćwiczeń wokalizacyjnych, to znaczy takich, w których używam zazwyczaj głównie samogłosek typu a, e, o, rzadziej i, u, jeżeli już, to w kolejnych etapach. Te proste ćwiczenia, które na początku ja wykonuję i wykonuje większość wybitnych śpiewaków z tego, co udało mi się zaobserwować, to są ćwiczenia oparte o niedużych interwałach, czyli niedużych odległościach i zazwyczaj bliskie pochodowi gamopodobnemu, czyli na przykład albo albo demonstrując głosem, może to być na przykład ha, albo he, a, albo a, e, o, e, a, e, o, e, a. Te pierwsze ćwiczenia są bardzo podstawowymi i robię je z reguły rano jeszcze przed właściwym rozśpiewaniem. Z reguły służą tylko i wyłącznie obudzeniu średnicy, czyli tej centralnej części głosu, którą posługujemy się najczęściej. Przekazałem Ci dziś rano garść informacji dotyczących tego, jak z tą porą dnia i jak w tej porze dnia sobie radzić, żeby ten wokalny progres i wokalne funkcjonowanie było prostsze. Oczywiście pamiętaj, nasz organizm to jest złożona całość połączona z psychiką, więc często, jeżeli mamy gorszy dzień, ten czas przygotowania, budzenia go będzie trwał troszkę więcej, kiedy mamy lepszy, troszkę mniej. Staraj się zawsze uzbroić w cierpliwość i słuchać tego ciała, co ono do Ciebie wewnętrznie przemawia. Podsumowując, nawodnij się, zjedz dobrze, jeśli możesz, nie masz przeciwwskazań, rozruszaj się, rozciągnij, powoli rozśpiewaj i działaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał i że przyczyni się do Twojego rozwoju. Jeżeli masz jakieś pytania, proszę pozostaw je w komentarzu. Będzie to stanowiło dla mnie dalszą inspirację do rozwijania kanału i do nagrywania kolejnych odcinków. Jeżeli treści, które publikuję, podobają Ci się, subskrybuj proszę kanał i obserwuj. Pozdrawiam Cię serdecznie i zachęcam do dalszego oglądania. Trzymaj się. Pozdrawiam.